Siemaneczko, na kanale Do Roboty. Dzisiaj znajduję się w Warszawie i jestem w dość nietypowym miejscu, ale o tym biznesie porozmawiamy już w środku z Kubą. Chodźcie ze mną. A w środku poznacie Kubę, który jest właścicielem sieci kantorów kryptowalut. Witam Cię serdecznie. Cześć. Kuba, powiedz mi i moim widzom na kanale Do Roboty, czym jest w ogóle realny kantor kryptowalut? Z tego co kojarzę, wiem, że kryptowaluty można kupić sobie śmiało w internecie, robiąc 2 przelewy i mając te kryptowaluty na swoim koncie. Więc po co jeździć, po co się spotykać? Przede wszystkim jesteśmy dla klientów, którzy wolą gotówkę niż przelewy. Jest to związane z kilkoma rzeczami, na przykład z tym, że banki nie lubią, jak masz kontakt z na przykład giełdą kryptowalut i potrafią Ci wypowiedzieć umowy. To się dzieje niestety nagminnie od 2017 roku. Ale jest czymś to podbudowane? Dlaczego nie lubią? Dlatego, że nie są w stanie weryfikować, czy poprzez kryptowaluty na przykład nie bierzesz pieniędzy. I oni nie są w stanie zweryfikować tego, czy Ty masz te pieniądze legalnie, czy nie. No bo umówmy się, akurat kryptowaluty to jest świat Web3, gdzie tak naprawdę nikt nie ma nad tym kontroli. Okej, no właśnie, drodzy widzowie, dzisiaj nie będziemy dokładnie rozmawiali, czym jest Bitcoin, czym jest inna kryptowaluta i jak ona wygląda od środka, no bo o tym jest mnóstwo materiałów. Dokładnie. I o tym są odpowiedni ludzie, którzy o tym opowiadają. My skupimy się na biznesie, który Ty prowadzisz, który Ty promujesz, bo jesteś właścicielem sieci kantorów, tak? Dokładnie tak. Okej, tak. I ktoś korzystając z Twoich usług, czyli powiedzmy Twój, nie wiem, franczyzobiorca, tak? Może prowadzić taki kantor w swoim mieście. Dokładnie. My mamy to w modelu franczyzowym. Dzielimy się zyskami pół na pół, kosztami również pół na pół. U nas też, żeby otworzyć kantor kryptowalut, jest dość wysokie wejście, bo ja wymagam kapitału na start, na obrót to jest 100 tysięcy złotych, czyli Ty musisz mieć realnie w gotówce 100 tysięcy złotych, żeby w ogóle otworzyć kantor. Ale nie na wyposażenie tego lokalu, tylko bo raczej na nie widzę. Na obrót. Tylko na obrót. Żeby tylko mieć powiedzmy czym działać, tak? Dokładnie tak. Żeby... Za co kupować, za co sprzedawać. Dokładnie tak. Okej. Plus powiedzmy wyposażenie lokalu i przygotowanie się, jeżeli chodzi o spółkę pod AML-a, czyli Anti-Money Laundering. Pod ustawę musisz mieć wszystkie papiery pod to przygotowane, przejść odpowiednie szkolenia. Jakieś kwestie brandingowe to jest oraz nie wiem, liczarka, która kosztuje 4000 zł, która sprawdza zabezpieczenia tam na 6 różnych sposobów. To jest koszt około 20 tysięcy netto. No i dobrze, o tym sianiu też dzisiaj jeszcze porozmawiamy, o tym w ogóle skąd ten biznes w Twojej głowie się pojawił, ale też przygotowałem sobie gotówkę 4000 zł, żeby pokazać widzom, na czym praktycznie ten biznes polega, no bo wiemy już mniej więcej o co chodzi w tym, że można taki biznes prowadzić, ale ktoś właśnie z tej ulicy przychodzi, ma gotówkę i mówi, chciałbym teraz za to kupić bitcoina. Jasne. Biorę od Ciebie gotóweczkę. Przeliczam, jest równo 4000 zł i teraz tak, ja gotówkę chowam do sejfu, czy tam powinienem schować do sejfu i odpalam swój magiczny system, który już Ci pokazuje, jak działa. To jest tak naprawdę taki ładnie opakowany Excel, który pomaga mi przeprowadzić transakcje tak, żebym nie musiał niczego liczyć na kartkach, żebyś mógł też dostać potwierdzenie. Chcesz kupić bitcoina za 4000 zł i ja Ci dokładnie mówię, co się dzieje, tak? Ty mi dostarczasz 4000 zł, ja sobie wpisuję 4000 zł, robię pobierz kurs, 4% to jest dla Was pieniądze, które zarobicie na tej transakcji. Ja zarobię na tej transakcji 4%, nie? I zapisuję transakcję i mamy podsumowanie transakcji, tak? Szczegóły transakcji. Transakcja numer 6071. Kupiłeś ode mnie 877 USDT. No ale chciałeś bitcoina. I teraz tak, to czym my się wyróżniamy na pewno spośród konkurencji, to, że ja Tobie sprzedaję USDT i to jest jedyny moment, w którym ja na Tobie zarabiam. Znaczy na Tobie zarabiam, no po prostu wykonując uważam, że dobrą usługę, nie? Tak. I teraz ja za te USDT-ki, za dokładną kwotę tych USDT, czyli tego stablecoina, czyli tego odpowiednika dolara, kupuję po prostu bitcoina na giełdzie. Najczęściej, no jakby to są największe giełdy z największą płynnością, więc Ty masz pewność, że ja sobie nie doliczam żadnego spreadu do kursu bitcoina, bo kupuję to po prostu za określoną kwotę przy Tobie, później Ty mi dajesz swój adres portfela, ja Ci wysyłam bitcoina, czekamy, nie wiem, 5-10 minut, dostajesz bitcoina do siebie i tyle. Jeszcze wysyłam Ci potwierdzenie zakupu na maila, dlatego że w Polsce mamy prawo, w którym Ty musisz zgłaszać każdy zakup.
To nie jest tak jak, nie wiem, że z akcjami, że sprzedasz i dopiero płacisz podatek dochodowy, tylko musisz zgłosić, że ty kupiłeś kryptowalutę. Nie? Okej, czyli w kilku prostych, można powiedzieć, krokach wy jesteście w stanie zarobić między 5 a 3% na transakcji, którą ja chcę przeprowadzić. Czyli powiedzmy, ja nie muszę się martwić, czy ktoś mnie nie oszuka w internecie, bo tutaj was można sprawdzić i jesteście, powiedzmy, pewnym punktem, a wy macie zarobek za wykonaną swoją pracę, tak? Dokładnie tak. Ale wiem, Kuba, że też w Warszawie macie kilka swoich punktów. Tak, akurat Warszawa to jest takie miejsce, gdzie mamy w tym momencie 5 swoich oddziałów. One są totalnie jakby zróżnicowane. W większości, w ogóle jeżeli chodzi o całą Polskę, to w większości wybieramy tak zwane coworkingi, czyli miejsca o fajnym standardzie, wysokim poziomie właśnie obsługi, jest ochrona, recepcja. Tak jak tutaj widzisz, no wchodzisz z ulicy i jesteś, nie? No dobra, ale to co, może chyba pokażemy jakiś inny lokal, w którym możemy się znaleźć w Warszawie, żeby też dowiedzieć się, jak ta franczyza działa pod kątem takim właśnie wynajęcia lokalu, przygotowania go pod przyjmowanie klientów. No to dobra, to przenosimy się do drugiego miejsca. Kuba, teraz przenieśliśmy się do kolejnego biura. To już mniej wygląda jak kantor. Kantor zazwyczaj się kojarzy, wiesz, z szybką, z jakąś transakcją. Tutaj bardziej to wygląda jak właśnie biuro, w którym robi się jakieś transakcje, tak? Tutaj mamy taką centralę, gdzie przeprowadzamy największe transakcje. Żeby się tutaj dostać, musisz wjechać ileś pięter windą, przejść przez recepcję, ochronę, więc ciężko by było wynieść na przykład safe niezauważonym. Światowo, brzmi światowo. No właśnie o tym bezpieczeństwie też chciałem porozmawiać, bo jak dobrze wiemy i jak pewnie mnóstwo osób, które to ogląda na kanale Do Roboty, ma styczność, wiesz, z telemarketerami, z tym, z tamtym, kup bitcoina, kup taką kryptowalutę, kup to, już Ci we wszystkim pomagamy. Wiesz, czy u Was jest, nie wiem, podobnie, czy to wyczuwacie, czy ktoś się do Was zgłasza, kto miał styczność z takim czy nie, no bo jest jakiś delikatny strach na pewno. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to będę nieskromny, ale powiem, że uważam, że robimy to jako najlepsi w Polsce. Po prostu ja po, nie wiem, 15 sekundach rozmowy z klientem jestem w stanie wyczuć, czy jest oszukiwany, czy nie. Niestety na ten moment mógłbym zarobić 2 razy więcej, gdybym obsługiwał te osoby, które są nieświadome, które nieświadomie kupują kryptowaluty, bo tego jest mnóstwo, tak? Jest mnóstwo osób, które na przykład dostały telefon od telemarketera, że kiedyś kupiły jakieś bitcoiny i to im urosło i ludzie wierzą w takie rzeczy. Jak ja się pytam, a kiedy pani założyła, czy kiedy pan założył konto na platformie? Ona nie pamiętam, ale mogło coś takiego być. W tym roku myślę, że spokojnie z 15 milionów złotych ochroniliśmy, dlatego że nie chcieliśmy przeprowadzić transakcji. Więc to są kwoty, gdzie ludzie tracą majątki, biorą kredyty, biorą udziały w jakichś, są tak zwanymi tymi paserami, że na przykład dostają od kogoś przelew, od jakiejś osoby, która też jest oszukiwana, wypłacają to, przychodzą z gotówką do kantoru, chcą kupić kryptowaluty, wysyłają dalej, bo one w ten sposób zarabiają. Tylko później się pojawia problem w momencie, w którym osoba, która wysłała im przelew, się zgłasza do nich po zwrot, bo się okazuje, że jest oszukana. I wtedy są bardzo duże problemy. Okej, no bo już nikt nie szuka tego ostatniego elementu, tylko się idzie tam, gdzie się te pieniądze wysłało. Tego jest mnóstwo. Są żołnierze z Afganistanu, którzy chcą zmienić swoje życie, wrócić tutaj, potrzebują na bilet. Są platformy inwestycyjne, gdzie wpłacacie 200 euro, to Wam rośnie do 2000 euro, dopłacacie 10 000 euro, chcecie to wypłacić, się nie da. Więc jakby tych skamów jest mnóstwo, nie? I teraz robimy tak, że chcemy pozbierać te wszystkie skamy i dać Wam konkretne historie, żebyście mogli sobie przypisać do Waszej, żeby łatwiej było rozpoznać, czy jesteście w tym momencie skamowani, czy nie. Moi drodzy widzowie, tu był taki wątek edukacyjny, bo o tym też warto powiedzieć, ale już za chwilkę przechodzimy do dalszej części rozmowy na temat tego biznesu i na temat tego, jak można do Ciebie czy do Waszej firmy dołączyć i otworzyć na przykład taki kantor w swoim mieście. Kuba, teraz jesteśmy w kolejnym miejscu, kolejny Wasz kantor i kolejne inne, innowacyjne podejście do biznesu, bo znajdujemy się w restauracji, gdzie jest kantor. Dokładnie. Testujemy takie rozwiązanie. Tutaj pierwotnie miał być kantor z takim miejscem na networking, ale moi partnerzy, którzy mają właśnie franczyzę Cashify, stwierdzili, że szkoda, że to miejsce stało puste i otworzyliśmy właśnie w restauracji kantor kryptowalut. Okej, czyli po prostu to jest sushi bar z kantorem. Ja mam w Gliwicach swoją burgerownię, czyli też mógłbym takie coś zrobić. No na upartego tak. Okej. No właśnie, jak już mówimy na upartego tak, no to teraz porozmawiajmy o tym podejściu do biznesu i kto może zostać Twoim partnerem
partnerem? Czy też partnerem waszej firmy? Czy muszę mieć taką wiedzę, żeby do tego przystąpić? Czy wy szkolicie na temat kryptowalut, czy jak to wygląda? Przede wszystkim, żeby być naszym partnerem, to musimy wiedzieć, gdzie chciałbyś otworzyć taką swoją placówkę, dlatego, że my mamy wyłączność terytorialną, bo zależy mi na tym, że jeżeli otworzę razem z Tobą kantor, to żebyś Ty się w niego mocno angażował, a nie żeby było, wiesz, 15 różnych kantorów w jednym mieście i żeby każdy nie zarabiał i żeby to było takie tylko, wiesz... No dobra, no ale mamy na przykład Gliwice, ja jestem jako ja i mówię do Ciebie, chcę takie coś otworzyć. Wiemy już z wcześniejszych informacji, że trzeba mieć około 100 000 złotych wkładu, żeby to zrobić, ale czy ja muszę mieć jakąś wiedzę, podejście do tego tematu, czy po prostu jestem franczyzobiorcą i hop siup sobie otwieram? Właśnie zależy mi na tym, żeby franczyzobiorca ogarniał kryptowaluty, najlepiej, żeby już był inwestorem kilka lat, żeby wiedział, czym są sieci, jak to przesyłać, co się może wydarzyć i tak dalej. Ja bardziej szukam osoby, po prostu, wiesz, na tej zasadzie, czy złapię z nią flow, jaka jest. Tak jak mówiłem, do tej pory miałem tak, że to są wszystkie osoby, które znam bardzo dobrze, więc z obcą osobą pewnie musiałbym usiąść, porozmawiać, trochę się poznać. Czyli to jest mimo wszystko jakieś zamknięte grono. Tak, bo zależy mi na tym, żeby to było na jak najwyższym poziomie. Okej, no i dobra, i przechodząc już do tego tematu, jestem na wysokim poziomie, znasz mnie, wchodzę w ten biznes, no i kiedy zacznę zarabiać, albo od czego zależą te moje zarobki, jak zarabiam i jakie to są kwoty? Dlatego też zależy mi na osobach, które są w krypto, bo najczęściej jeżeli jesteś w krypto, to masz znajomych, którzy też są w krypto i którzy być może przeżyli kilka tych HOS i mają już kasę. Jeżeli otworzysz kantor, to na przykład oni będą od razu z automatu Twoimi klientami. My wszystkiego nauczymy, pomożemy Ci uzyskać odpowiednie dokumenty, żebyś mógł prowadzić kantor albo kantor kryptowalut i fiat i metale szlachetne, bo też mamy metale szlachetne, więc w zależności od tego, na jak grubym poziomie chcesz wejść w ten biznes, to my zapewniamy jako Cashify cały marketing, tak? Ja wsadzam mnóstwo pieniędzy w marketing, w to, żebyśmy byli na każdej konferencji, w to, żebyśmy się, wiesz, pojawiali gdzie się tylko da i żeby ten klient był kierowany konkretnie do danego punktu, nie? Okej, w ten sposób, ale też widzę właśnie, patrząc na te punkty partnerskie, że raczej nie wchodzi się do tego biznesu jako, powiedzmy, nie wiem, co ze sobą zrobić, nie mam nic innego i chcę otworzyć kantor. Tutaj raczej każdy z Twoich partnerów jest już, powiedzmy, biznesmenem, przedsiębiorcą, który ma jakiś swój biznes, a ten kantor otwiera jako, tak powiedzmy, kolejna odnoga. Dokładnie tak. Przede wszystkim, tak jak mówiłem wcześniej, dlatego, że ten biznes jest sezonowy i tutaj sezonowość jest kilkuletnia, bo mogłoby się okazać, że wynajmiemy, wiesz, jakie fajne biuro, będziemy robili super marketing, a się okaże, że nie wiem, co miesiąc jest dokładka kilka tysięcy złotych do biura i nie licząc pensji, bo tak jak mówiłem wcześniej, to wszystko jest na prowizjach, no tak. Więc wiesz, mogłoby się okazać, że przez na przykład 1,5 roku ktoś w ogóle nie zarabia, tylko musi dokładać, nie? Okej, no czyli Więc mimo wiesz, wszystko trzeba łączyć te biznesy, żeby to fajnie wychodziło finansowo, bo tak jak mówisz, nie w każdym miesiącu da się zarobić. Dokładnie tak. Kuba, wspominałeś o tym, że są lata grubsze, chudsze, że nie zawsze się na tym zarabia, to nie wiem, ile średnio przy takich transakcjach można zarobić. Wiesz, ja dzisiaj wymieniłem 4000 zł, to przy 4% zarobiłeś na mnie około 150-160 zł, szybko licząc, więc no niewiele. No nie, dlatego ten biznes głównie zarabia na większych transakcjach. Średnia transakcja to jest około 50 000 złotych, więc jeżeli sobie policzysz już 50 000 złotych, powiedzmy na 3%, no to masz 1500 zł od transakcji. Na jednej transakcji, no tak. Dobra. No i tych transakcji, powiedzmy, potrafi być kilka w tygodniu, kilkanaście w miesiącu i wtedy no, biznes się spina, tak? Aczkolwiek no, nie będę ukrywał, że mamy oddziały, które potrafią zarobić może nawet nie tyle co zarobić, co mieć przychodu 5000 zł w miesiącu i to jest takie, wiesz, że no tu się ciężko czymś podzielić, ale są i oddziały, które potrafią zrobić 40 000 zł, więc tutaj już jest no, ale ciekawiej. Kryptowaluty to nie tylko ten element, którym handlujecie, tak? Dokładnie tak, bo zarabiamy również na złocie. Możesz u nas kupić na przykład za bitcoina złoto, ale też również za zwykłe waluty fiatowe. Mamy przekazy pieniężne tak naprawdę na cały świat. Mamy kontory zwykłe fiatowe właśnie, więc... Czyli łączycie to wszystko, żeby mimo wszystko wasz franczyzobiorca
przedsiębiorca wychodził na tym na plus, choć korem biznesowym są te kryptowaluty. Dokładnie tak. No okej, Kuba, tylko że jak już mamy te kryptowaluty na swoim koncie, powiedzmy, na swoim portfelu, to też ciężko to sobie zobrazować, nie? Bo wiemy, ile przynieśliśmy Ci gotówki, plik pieniędzy, powiedzmy tak jak dzisiaj 4000 zł, no a to są wirtualne pieniądze, tak? No to, że tak powiem, mam taką trochę niespodziankę dla Ciebie i dla widzów, bo zobrazuję Wam to w najlepszy możliwy sposób. Po prostu porównam Wam, ile to jest gotówki w porównaniu do danej kryptowaluty, tak? Przygotowałem tutaj trochę gotówki. Tu mamy euro. Starałem się tak to przygotować, żeby... Trochę więcej niż ja dzisiaj do Ciebie przyniosłem. Troszkę Pomnożyłeś tak. to w międzyczasie. To się nazywa biznesmen. Przygotowałem dla Was mniej więcej równowartości 200 tysięcy złotych w złotówkach, w euro, 200 tysięcy złotych w dolarach i 200 tysięcy złotych w kryptowalutach. Czekaj, czy to już wszystko wyciągnięte z Dobry monitoru? portfel, Dobry portfel, gruby tak. portfel. Jeżeli chciałbyś z tym przejechać przez granicę albo wsiąść do samolotu, no to musisz zgłaszać wszystko powyżej 10 tysięcy euro. Takie jest prawo. A tu mam 200 tysięcy złotych, dolarów, 2 miliony dolarów, 20 milionów dolarów, ile tak naprawdę chcesz w kryptowalutach. Ale to i tak jest nic, bo jeżeli ja zapamiętam 12 słów, które mam tutaj zapisane, zapamiętam, to mogę tą kartkę wyrzucić. I wtedy mamy świetny przykład wojny, tak? Zaczyna się wojna, nie musisz chować złota, metali, w ogóle metali szlachetnych, jakichś tam diamentów i gotówki po kieszeniach. Po prostu bierzesz swój telefon, swój portfel taki sprzętowy do kryptowalut, albo zapamiętujesz 12 słów, czy 24, w zależności od tego, jak chcesz się mocno zabezpieczyć i możesz tu swój portfel odtworzyć na każdym dowolnym urządzeniu, jaki chcesz. I to, co się działo podczas wojny na Ukrainie, to, że ludzie na miejscu w Kijowie kupowali kryptowalutę tam, na miejscu i później przyjeżdżając do Polski ją sprzedawali. Bez jakiegokolwiek ryzyka, że ktoś im to zabierze na granicy, że ktoś ich okradnie, napadnie i tak dalej. Nie? No tak, no to też jest cenna informacja, jeśli ktoś chce się zabezpieczyć albo po prostu dywersyfikować swoje środki, które ma już na przykład w złocie, ma w monetach, ma w srebrze, no ale wiadomo, że też warto się zabezpieczać tymi kryptowalutami. No dobrze, no to tak też możemy podsumować ten odcinek, bo według mnie był mega interesujący, ciekawy. Co prawda nie mówiliśmy na tematy, które są podstawą, czyli co to jest Bitcoin, co to jest kryptowaluta, no bo to jak ktoś się interesuje już tym tematem, to pewnie wie, a jeśli nie wie, no to warto się udać do osób, które mogą tą wiedzę przekazać. Dzisiaj Was informowaliśmy, drodzy widzowie, jak można połączyć to z biznesem, czyli tak jak Wy łączycie biznes, wiedzę o kryptowalutach z biznesem, czyli zarabianiem pieniędzy, nie bezpośrednio na kryptowalutach, ale pośrednio, powiedzmy, handlując nimi na żywo w swoich kantorach. Czyli co, taki kantor można połącząc siły z Wami sobie założyć, albo jeśli widzowie oglądają ten odcinek, to śmiało mogą z takiego kantora skorzystać. Oczywiście. Okej, no to wiem, że jeszcze przygotowałeś informacyjnie delikatną zniżkę dla widzów. Tak, na hasło do roboty do końca roku macie prowizję 2,5% przy wymianach od kwot 4000 zł. Okej, do końca roku 2023. No to świetnie, więc moi drodzy, jak podobał Wam się ten odcinek, napiszcie o tym w komentarzu, albo napiszcie też śmiało, czy na przykład już handlujecie kryptowalutami, albo zamierzacie to robić. Zostawcie koniecznie łapkę w górę, oglądajcie inne odcinki, które pojawiają się po mojej lewej stronie. No i co, i oby w każdym portfelu było i tyle gotówki, i tyle bitcoinów, co na tym stoliku, i tak co miesiąc, nie? Dokładnie. To by było dobre życie. Dzięki bardzo, dzięki. Do zobaczenia.